Polscy aktorzy zagrali z temperamentem gwałtownie, no tak jak się gra w filmie politycznym, a jak nie grają Francuzi normalnie. I muszę powiedzieć, że to było bardzo szczęśliwe pociągnięcie, bo kiedy na ekranie pokazałem te sceny francuskim aktorom, którzy mieli teraz grać, że tak powiem, część z Dantonem, oni bardzo szybko zorientowali się, do jakiego filmu ja zmierzam, jaka będzie atmosfera, jakie będzie tempo, jaka będzie gwałtowność, że tak powiem. I chociaż francuscy aktorzy nie mają specjalnie gustu dla takiego gwałtownego wyrażania uczuć, to jednak ja im wytłumaczyłem, że rewolucja jest sytuacją, w której ludzie inaczej się zachowują. Mogłem to powiedzieć z całą pewnością, dlatego że widziałem taką rewolucyjny nastrój w czasie ostatnich tygodni przed stanem wojennym. I tu bardzo szczęśliwy pomysł się narodził. Mianowicie, że Gérard Depardieu przyjechał dosłownie na jeden dzień do Warszawy. I moja żona Krystyna, która dobrze mówi po francusku, zabrała go ze sobą do centrali Związku Zawodowego Mazowsze w Warszawie. I on tak stał dobre pół godziny, może dłużej, na korytarzu i patrzył na tych ludzi, którzy przechodzą. I widział, że oni są tak strasznie zmęczeni, nie spali już wiele nocy i przechodzą. I to jest właśnie ta gorączka tej rewolucji, to jest takie przekonanie, to zrozumiałem właśnie i bez tego nie potrafiłbym zrobić filmu Danton. Mianowicie zrozumiałem, że rewolucja ma jedną zasadniczą cechę, mianowicie ci wszyscy, którzy tworzą rewolucję, wiedzą, że ona trwa krótko i że sukces rewolucji polega na tym, czy w tym krótkim czasie uda się przesunąć jak najdalej granice pomiędzy tym, co było, do tego, co ma być. I w związku z tym, kto zaśnie, już jest po nim. Trzeba być, każda chwila może być końcem tych, którzy rewolucję wzniecili. W związku z tym oni nie śpią, nie jedzą, tylko po prostu w tym płomieniu, że tak powiem, w tym dążeniu do tego, żeby doprowadzić do zmian, właśnie są w takiej gorączce. I to wydaje mi się, że udało mi się chwycić. Zresztą Depardieu to dobrze zaobserwował i zrozumiał, jak to jest, jak jest albo. Myślę, że aktorzy francuscy też dobrze zmierzyli się z tym tematem. No i powstał film oryginalny, inny. I tutaj trzeba powiedzieć, że konfrontacja tego filmu była najciekawsza. Z jednej strony z publicznością, z drugiej strony z władzą, bo obejrzał go i prezydent Francji tak samo. Zresztą dostałem w tym czasie wielkie odznaczenie francuskie, Legię Honorową.